Witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj zaprezentujemy Państwu 5 najlepszych pas do kanapek. Pierwszą z nich będzie pasta jajeczna, do której potrzebujemy 4 jajek, 2 łyżek startego żółtego sera, 1 łyżki majonezu, 1 łyżeczki musztardy oraz soli i pieprzu do smaku. Jajka gotujemy, obieramy i te 4 jajka dajemy do miski, rozgniatamy widelcem. Jak Państwo widzą, robimy to bardzo dokładnie. Następnie dodajemy 1 łyżeczkę musztardy, 1 łyżkę majonezu, 2 łyżki startego żółtego sera. Ser trzemy na tarce o drobnych oczkach i wszystko ze sobą ponownie mieszamy. Za każdym razem ugniatamy, żeby te składniki bardziej przypominały pastę. A na koniec jeszcze sól i pieprz do smaku. Pamiętajmy, że ilość soli i pieprzu zależy od Państwa gustu. Na koniec wszystko dokładnie mieszamy i możemy już delektować się pastą jajeczną. Z przepisu wychodzi około 240 g pasty. A teraz pasta z tuńczyka. Żeby ją przygotować, potrzebujemy 1 puszki tuńczyka 170 g, 2 jajek, 1-2 ogórki korniszone, 1 łyżki majonezu, 1 łyżeczki musztardy, 2-3 łyżek kukurydzy konserwowej oraz soli i pieprzu do smaku. Jajka gotujemy, obieramy, dajemy te 2 jajka do miski i widelcem rozgniatamy na drobno. Następnie dodajemy 1 puszkę z tuńczyka 170 g, a właściwie 120 g samego tuńczyka odsączonego z zalewy. I wszystko ze sobą dokładnie mieszamy, za każdym razem ugniatając, żeby składniki bardziej przypominały pastę. Teraz możemy dodać 1 łyżeczkę musztardy, 1 łyżkę majonezu, sól i pieprz do smaku. Soli i pieprzu dajemy tyle, ile Państwu pasuje. Wszystko ze sobą dokładnie mieszamy, za każdym razem ugniatając. Teraz dodajemy 1-2 ogórki korniszone pokrojone w drobną kosteczkę oraz 2-3 łyżki kukurydzy konserwowej. Ponownie wszystko ze sobą mieszamy. I pasta gotowa. Z przepisu wychodzi około 320 g pasty. A teraz pasta z białej fasoli. I na tą pastę potrzebujemy 1 puszki białej fasoli 400 g, 1 średniej cebuli, 2 ząbków czosnku, 1 łyżeczki musztardy, 1 łyżki soku z cytryny oraz soli i pieprzu do smaku. Na początek cebulę obieramy, przecinamy na pół i siekamy na półkrążki. Następnie na patelnię dajemy olej, rozgrzewamy, wrzucamy cebulę i jak Państwo widzą, karmelizujemy tą cebulę. Możemy teraz dodać 2 ząbki czosnku pokrojone w kosteczkę, w paseczki, jak Państwo wolą i podsmażamy jedną z drugim. Po podsmażeniu zdejmujemy z gazu, zostawiamy, żeby wystygło, a my sięgamy po blender z funkcją siekania, do którego dajemy 1 puszkę fasoli 400 g, a właściwie 240 g samej fasoli. Do środka dajemy skarmelizowaną cebulę z czosnkiem, 1 łyżeczkę musztardy, 1 łyżkę soku z cytryny, sól i pieprz.
wszystkie składniki, które daliśmy do blendera z funkcją siekania, mielimy na pastę. Po zmieleniu pasta wygląda w ten sposób. Jest już gotowa do spożycia. Jeżeli trzeba, mogą Państwo ją sobie dodatkowo doprawić solą i pieprzem, a wychodzi około 290 gramów. Kolejna pasta to pasta z łososia. Do niej potrzebujemy jednej puszki łososia w pomidorach 190 g, 2-3 łyżki ugotowanego ryżu, 2 jajka, 1-2 ogórki korniszone, szczyptę papryki ostrej i słodkiej oraz sól i pieprz do smaku. Jajka gotujemy, obieramy i te 2 jajka dajemy do miseczki i rozgniatamy widelcem na drobno. Teraz możemy dodać jedną puszkę łososia w pomidorach, te 190 g, a właściwie 150 g samego łososia z pomidorami. Wszystko ze sobą dokładnie mieszamy, rozgniatając jeszcze na gładszą pastę. Teraz dodajemy 2-3 łyżki ugotowanego ryżu. Ponownie ze sobą wszystko mieszamy. Sól i pieprz do smaku. Podobnie jak papryka ostra i słodka. Ilość soli, pieprzu, papryki ostrej i słodkiej zależy od gustu Państwa. Wszystko ze sobą dokładnie mieszamy. A na koniec dodajemy jeszcze 1-2 ogórki korniszone pokrojone w drobną kosteczkę. Po dokładnym wymieszaniu pasty, pasta jest już do użycia, a z przepisu wychodzi jej około 290 g. No i ostatnia pasta, pasta z kurczaka. Na pastę z wędzonego kurczaka potrzebujemy 2 ćwiartki wędzonego kurczaka 600 g, 2 jajek, 3 ogórków korniszonych, 2-3 łyżeczek musztardy, 1 łyżki majonezu oraz soli i pieprzu do smaku. Jajka gotujemy, obieramy i te 2 jajka dajemy do miski i rozgniatamy widelcem na drobno. Odkładamy na chwilę je na bok, ponieważ te 600 g wędzonego kurczaka, czyli te 2 ćwiartki, dokładnie 300 g samego wędzonego kurczaka bez kości, wrzucamy do blendera z funkcją siekania i mielimy na drobną pastę. Tak wygląda kurczak po zblendowaniu i możemy go teraz już dodać do wcześniej przygotowanych jajek. Dodajemy również 1 łyżkę majonezu, 2-3 łyżeczki musztardy, jeszcze sól i pieprz do smaku, i mieszamy wszystko ze sobą dokładnie, żeby powstała jednolita, gładka pasta. A na koniec dodajemy ogórki korniszone, mogą być 3, kroimy je w drobną krosteczkę, dodajemy i wszystko ze sobą dokładnie mieszamy. Ogórki najlepiej odsączyć z nadmiaru soku. Z przepisu wychodzi około 460 g takiej pasty.
Wszystkie pasty są wyśmienite. Każda nadaje się i na śniadanie, i na kolację, i nie tylko. A ja żegnam się z Państwem, zapraszam na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.